Cześć, witam serdecznie, tu znowu ja i kanał Innymi Oczami, Paulina z tej strony. Zapraszam do subskrybowania, komentowania naszego kanału na YouTubie. Także nazwa na Instagramie jest taka sama, na TikToku również, więc zapraszamy też na te social media. No i co mogę Wam powiedzieć? Wszystkie linki są dostępne w opisie. Przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć, przychodzę do Was z takim tematem. Jest tak, dzisiaj mamy piątek, dzisiaj jest dzień terapii. Kacper co piątek ma terapię autyzmu. No i przede wszystkim, o czym chcę z Wami porozmawiać, to o tym, że zmieniliśmy setting terapii. A mianowicie, co to jest setting, czyli miejsce, czyli cele terapii, czyli założenia. Stwierdziliśmy, że odchodzimy od stolikowych prac, nie pracujemy póki co na razie nad koncentracją, bo nie jest to nasz cel w tym momencie, ponieważ do tego potrzebne są pewne leki i tak dalej. Nad tym będziemy już z SPC pracować. Na razie póki co będziemy się koncentrować na rzeczach, które dotyczą zachowania w życiu codziennym przede wszystkim, czyli trening umiejętności społecznej, tak zwany TUS. Jeśli się znacie w temacie, wiecie, co to znaczy. Powiem Wam szczerze tak. Były 3 dziedziny, które nas zajmowały. Przede wszystkim jedzenie, przede wszystkim chodzenie, poruszanie się, czyli mobilność. I trzecia dziedzina, takie po prostu konsekwencja, wyciąganie konsekwencji z pewnych zadań. Przykładowo jest coś, Kacper coś zepsuł, no i po prostu musi wyciągnąć z tego jakąś konsekwencję, żeby po prostu zrozumiał. Czyli ćwiczenia konsekwencji swoich czynów przede wszystkim. Skupiamy się teraz na razie na tym, bo wiadomo, ćwiczeń stolikowych ma w szkole w zanadrzu, siedząc do godziny prawie 3 po południu. Więc stwierdzamy, że następny cykl rocznej terapii, założenie takie będzie, że będziemy się zajmować tym, żeby był przygotowany do życia w społeczeństwie. Na razie póki co założyliśmy taki temat, że jako pierwsze pójdzie poruszanie się i mobilność. Bo jak wiecie, są problemy, kiedy Kaspi przykładowo ma problemy z zawróceniem gdzieś na dane miejsce, przyjeżdżamy gdzieś, a on nie chce wrócić do samochodu. Albo po drodze zafiksowuje się na jakieś rzeczy. Kładzie się na ziemię, znacie po prostu temat ci, co mnie dłużej śledzą. Kacper ma autyzm wczesnodziecięcy, no i staramy się po prostu pewne rzeczy zniwelować poprzez terapię. Wiem, że to już dawno temu powinno być. Na razie cel terapii był inny, nie szło tego zmienić, ponieważ w Niemczech, jak macie terapię, wypisujecie pewne, jeśli chcecie mieć potwierdzenie od urzędu objęcia kosztów terapii, czyli sfinansowania tej terapii, no to musicie razem z centrum terapeutycznym wypisać pewne cele i przede wszystkim przedstawić projekt terapii, jak to ma wyglądać, jaki jest stan rzeczy i tak dalej. Także w tamtym czasie nie mogliśmy zmienić celów. Teraz pierwszy cykl terapii, w sumie nie pierwszy, bo już Kacper miał 2 cykle za sobą, potem miał długą przerwę, jak poszedł do szkoły, no i później znowu musieliśmy rozpocząć terapię, bo Kacper zaczął się zachowywać po prostu ciężko. I intelektualne problemy nie stanowiły jakiejś zbytniej rzeczy, tylko po prostu pewne struktury, jakaś struktura jest w życiu jego, tylko po prostu pewne takie struktury, z którymi się nie umie ogarnąć, na które nie ma wpływu, które trzeba wyćwiczyć.
Więc trening umiejętności społecznych jest jak najbardziej potrzebny dla niego i stwierdziliśmy, że odejdziemy od zajęć stolikowych, czyli jakieś tam małej motoryki, wkładania różnych rzeczy i tak dalej, tylko po prostu takie rzeczy, z którymi my mamy głównie jako rodzice problemy. Także tak to mniej więcej będzie wyglądać. No i jeśli chodzi o samą mobilność, na początku będziemy pracować w terenie. W terenie to znaczy, że będziemy wychodzić z domu, będziemy wchodzić, po prostu szli w różne miejsca. No i jak będziemy szli w te różne miejsca, Kacper będzie miał pokazane, gdzie idzie i będziemy musieli wrócić z powrotem. Bo główny problem jest taki, że Kacper, jak gdzieś idzie, to nas wszędzie ciągnie. Musimy iść za nim, często idąc jego ścieżkami, mimo że tam nie chcemy iść, bo chcemy iść gdzie indziej. Ale Kacper po prostu ma taką sposobność, że jest bardzo wytrwały w swoich postanowieniach i bardzo ciężko go w tym momencie ogarnąć. I nie da się, tak jak wcześniej, powiedzieć, bo już tą metodą po prostu próbowałam 5 razy mu mówić i to skutkowało jeszcze na tamten czas. Niestety w tym momencie to teraz nie skutkuje i teraz trzeba poszukać pewnych rzeczy, które go będą zachęcać zrobić to, co my akurat jako rodzice chcemy w tym danym momencie, bo przykładowo jest termin, przykładowo są różne rzeczy, nie jest to zwykły spacer, albo idziemy na określony czas. Kacper ciężką orientację w czasie póki co mam. Jeśli chodzi o zadania szkolne, rozwiązuje je, ale bardzo dużo czasu potrzebuje na to. Przede wszystkim potrzebuje dużo przerw. Jak idziemy na spacer, to po prostu jakby czas się zatrzymał i po prostu go czas nie interesuje. Jest czas po prostu obiadu, on nie pójdzie, bo on się przykładowo obmyśli, że trzeba iść tam i trzeba cały hektar drogi za nim iść. Bo inaczej będzie biec, zacznie uciekać, zacznie różne ciekawe rzeczy robić, rzucać się na ziemię, kłaść się, wyprężać i tak dalej. To są niestety rzeczy, które już w tym wieku powinny być ogarnięte dużo wcześniej. Tylko że człowiek po prostu nie był świadomy problemów, które nastąpią. Ja już zakładając wcześniej kolejny cykl terapii, mówiłam o tych zachowaniach. Niestety nie zostały zbytnio wzięte pod uwagę i zostały po prostu wzięte zachowania inne pod uwagę, typu koncentracja. To nie jest, ona jest problemem, owszem, ale nie jest najważniejszym problemem, bo trzeba sobie wystosunkować, czym naprawdę taki diametralny problem jest w tym momencie i uzmysłowiłam sobie przez te różne wydarzenia, co się wydarzyły, przez to, że musiałam terapię odwoływać. Bardzo to nas dotknęło i po prostu trzeba było się za to konkretnie wziąć. Umotywowane zostało pismo do urzędu, że Kacper potrzebuje kolejny cykl terapii, jeśli chodzi o trening umiejętności społecznych. Także mniej więcej to tak wygląda. Jeśli Was ten temat ciekawi, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!